A teraz dziewczyny z Technikum Ekonomicznego z Kalisza, które napisały książkę, mają więc się czym pochwalić naprawdę o szczegółach. Julia Olejniczak, Paulina Przybyłek, Maria Szczupak, absolwentki Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu, autorki książki Edmund Łuczak, opowieść o odwadze. Witam was, cześć. Dzień dobry. I polonistka i bibliotekarka Zespół Szkół Ekonomicznych w Kaliszu, również Izabela Galuba-Bryja. Witam serdecznie. Bardzo mi miło, dziękuję. Dzień dobry. To najpierw was poproszę o kilka słów do widzów. Kim był Edmund Łuczak? Dlaczego uznałyście, że jego historia jest warta napisania książki? Edmund Łuczak był lekarzem i społecznikiem. Uratował żydowską dziewczynkę w trakcie wojny. To był ogromnie bohaterski czyn, dlatego że jak wiemy za to groziła kara śmierci, więc okazał się on ogromną odwagą i tym nam zaimponował i dlatego zdecydowałyśmy się napisać o nim książkę. No tak, ale od historii do pomysłu, by faktycznie usiąść i pisać, no pewnie droga jest daleka. Co było tym ostatecznym impulsem, kiedy stwierdziłyście, okej, siadamy? Była to pani Iza, bo zainspirowała nas, Ktoś musi być winien. ponieważ napisała ona 3 lata wcześniej książkę pod tytułem Adam Sztark, opowieść o odwadze i jest to druga seria. I to właśnie ona nas zainspirowała i dała nam ten wdryg, żeby pisać. No to musimy panią teraz tutaj Teraz wywołać. jestem Już wywołana zresztą pani jest w wywołana do tak się czuję. odpowiedzi. No się czuję. trzeba było, zaraz długopis spadnie, trzeba nie było spadł. długo namawiać dziewczyny? Wcale nie. Może tylko pokażę, Tak, może pokażmy oczywiście. dopowiem, To może że... do trójki, jakby pani podniosła troszeczkę książkę, Tak, widzowie za jestem. chwilkę zobaczą. Kilka lat wcześniej razem z 3 innymi uczennicami, ja wymienię nazwiska, bo chcę Bardzo proszę. uhonorować te dziewczyny, te uczennice. Aleksandra Gadzinowska, Dorota Kowalska i Ewelina Wojtynka. 3 uczennice napisały pierwszą książkę i to jest wynik innowacji pedagogicznej naszych projektów. Jezuita Adam Sztark, lokalny, kaliski, sprawiedliwy wśród narodów świata. Natomiast ta książka, no już znacznie większa, obszerniejsza w formie chyba poważniej wyglądająca i brzmiąca i przepięknie wydana. To dzieło moich obecnych uczennic, tych, które są tutaj razem z nami w studiu. Czy ja musiałam długo namawiać? Nie, to był efekt naszej współpracy, wielu wcześniejszych konkursów, ale także też projektów nawet międzynarodowych i tego, że realizowałyśmy bardzo dużo treści w związku z innowacją pedagogiczną. Super się udało, no efekt można sprawdzić, tak, można przeczytać, ale powiedzcie mi, trudno było pogodzić pisanie książki z innymi obowiązkami, których pewnie miałyście sporo. Było trudno. Jesteśmy z Technikum Ekonomicznego, także oprócz podstawowych przedmiotów mamy też przedmioty zawodowe, mamy tytuł technika ekonomisty i nie było łatwo, ale myślę, że nasza determinacja i chęć osiągnięcia celu znacznie nam to ułatwiła. Ale jeśli chodzi o kwerendę, o pracę, jakbyście w kilku słowach jeszcze opowiedziały, to były jakieś spotkania wieczorami, po nocach, do rana pisałyście, czy zawalałyście matematykę, czy inne przedmioty? Kulisy mnie interesują. No myślę, że na niektórych przedmiotach było nas mniej. Typu jak WF religia zawsze nauczyciele byli wyrozumiali, było sprawiedliwie napisane. jednak myślę, że też nasza praca poza lekcjami, tak? No i myślę, że nasza praca indywidualna w domu, kiedy dzieliłyśmy się jakimiś zagadnieniami, to też były nieprzespane noce. Także Ile czasu łącznie od pomysłu do napisania już do ostatniej kropki? Całe napisanie książki zajęło nam kilkanaście miesięcy takiej pracy. To kupa czasu to jest tak naprawdę. Dużo godzin spędziłyśmy nad tym. Tak. No ale chyba nie żałujecie ostatecznie. Nie, zdecydowanie nie. A były jakieś momenty zwątpienia? Zdarzały się, ale wierzyłyśmy w siebie mocno i byłyśmy bardzo zdeterminowane, aby osiągnąć ten cel. Dzisiaj cieszymy się tutaj bardzo. Kto jeszcze patronuje tutaj tej Ale może jeszcze pozycji? dopowiem, Bardzo bo proszę. mi jest tak łatwiej trochę z perspektywy patrzeć na pracę dziewczyn. To była kilkunastomiesięczna taka przygoda, podróż przez te wszystkie archiwa, rozmowy, dokumenty, tysiące dokumentów, to wszystko jest w tej książce, ale też chyba historia wielkiej i bardzo fajnej przyjaźni i tego, jak dziewczyny się zmieniły przez ten czas, jak wydoroślały, jak odnalazły swoje mocne strony, bo każda z nich specjalizuje się w tej chwili w czymś innym. Podzieliły się swoimi zaletami. Ja patrzę na nie, siedzę tutaj i patrzę z tak wielką dumą na to, co osiągnęłyśmy. No, umówmy się,
one dopiero zdały maturę, wierzę w to, że zdały na 100%. A już mają książkę mają na na swoim swoim koncie koncie. książkę wydaną w Kaliskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk. To jest towarzystwo naukowe, instytucja naukowa, czyli co? Mają punkty do doktoratu, czego ja z całego serca im życzę. A oprócz tego książka ma jeszcze patronaty instytucji historyczno-edukacyjnych, no i ogólnopolskich, bo Muzeum Galicja z Krakowa, Muzeum Paulin Warszawskie, oni wszyscy objęli nas patronatem, współpracą i kibicowali naszej pracy, także To ja muszę zapytać, co dalej? Apetyt rośnie w miarę jedzenia, słuchajcie. Już kolejna książka powstaje, czy jednak traktujecie to jako ważną część waszej drogi edukacyjnej, naukowej, wspaniałą przygodę, tak? Przyjaźń, która zostanie, ale mówicie pas, no bo tak naprawdę macie inne pomysły na siebie w przyszłości. Myślę, że na razie oddajemy wszystko w ręce pani Izy i chciałbyśmy, żeby inne 3 uczennice albo uczniowie też mieli taką wspaniałą przygodę i taką okazję, aby się rozwijać, więc my na razie chyba mówimy stop. Tak? Potwierdzacie, dziewczyny? Mimo, Macie jedno że- stanowisko? Tak, Uzgodnione? mimo że teraz najważniejsze są dla nas oczywiście studia i zdobycie wyższego wykształcenia, to nasze drogi się nie rozchodzą. Mimo tego, że skończyłyśmy szkołę, to zawsze będziemy w kontakcie i nie wiemy, co nam przyszłość może przynieść. A co przyszłość pani przyniesie? Kolejne uczennice, które również będą tworzyć kolejne nie wiem, czy historie? znajdę tak cudowne dziewczyny, czego sobie życzę. Powiedziałam dziewczyny, może będzie wreszcie jakiś chłopak. Tego sobie życzę. Tak chętnych, tak pilnych, tak ambitnych, otwartych i ciekawych świata uczniów sobie życzę. Może powstaną historie kolejnych Kaliskich Sprawiedliwych. A te, warto o tym mówić. A te, które już powstały, jeśli ktoś jest zainteresowany, gdzie szukać? Gdzie można... No tak jak wspomniałam, Dostać książkę ręce? wydało Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, czyli tam można zakupić tę książkę. Książka jest wydana absolutnie niekomercyjnie, także my na tym nie zarabiałyśmy. Jeżeli cokolwiek wpłynie do kasy, to my za to później będziemy robić do druki, bo zależy nam bardzo, żeby ta historia trafiła do jak największej liczby osób. Tak jak Mickiewicz chciał, żeby jego utwory trafiły pod strzechy, no my też mamy takie Ale marzenia. ważne historie powinny trafiać pod strzechy, jeśli już mamy tej nomenklatury używać. Bardzo dziękuję za przybycie do studia. Julia Olejniczak, Paulina Przybyłek, Maria Szczupak i Izabela Galuba-Bryja, czyli współautorki opowieści o Edmundzie Łuczaku. Edmund Łuczak, opowieść o odwadze i polonistka i bibliotekarka z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu.